zapraszam na tą niezwykłą przygodę. Więc trzymajcie się foteli, krzeseł, kanap, czy na czym aktualnie siedzicie. To była niezwykła przygoda jak francuskie wino, która trwała aż do ostatniego opróżnienia kieliszka. Zapraszam. Oto czołówka do Krzysztof pyta, nie mylić z pytonem Klubu Ciekawych Osób. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, witamy na kolejnym odcinku Klubu Ciekawych Osób. Dzisiaj naszym gościem jest druga osoba spoza fundacji i będzie to pierwszy wywiad w naszej historii prowadzony po angielsku. Przedstawiam Państwu Emily i prowadzący Krzysztof pyta, nie mylić z pytonem. Dokładnie tak. To zaczynamy. Emily, what are your first impressions about being in Poland? Okay, I came here 1 year ago, so my first impressions it was pretty normal. I was expecting it to be a bit more different in some way, but I realized that it's not so different. Like it's an European country, so like a mix of Slavic and European, I would say. Did you have some expectations about Poland? That you thought that it's gonna be worse or better, or you had some imaginations about Poland? I came without expectation, I think. So I was surprisingly amazed by the country, actually. I mean, mostly by the people, because like here in this region, people are super open-minded and like really progressive and super prompt to speak English, and everyone is really super open with me. Tak więc słuchajcie, moi Państwo, pani Emilii powiedziała, że jest tutaj, you are from here, since 1 year ago. Yeah. Okay. Jest od roku i jest bardzo zaskoczona, bo bardzo się jej podoba w Polsce. Uważa, że Polacy mają otwarte umysły, mówią po angielsku i są generalnie bardzo miłymi ludźmi. Także bardzo miło nam tego słuchać. Emily, where are you from? I'm from France, a city called Nantes in the northwest of France. It's Nantes, Nantes. Nantes, yeah. I know the football team from. There's yellow-green. Yes. Polish people player, Frankowski plays. Oh. Nantes, okay, I'm going to say Nantes. And could you say something about your place? Yeah, my city is almost it's a bit bigger than Gdynia. It's Bigger? It's about 250,000 inhabitants. It's a super nice place. We have a river that comes across the city, and we have a big, some super nice stuff for tourists. Like we have a big mechanical elephant that is going around the city. You can climb on it and having a tour on it, and it's super nice. Okay, nice. Emily pochodzi z Francji, mieszka w mieście Nantes, które jest nieco większe niż Gdynia i jest super, bo przechodzi przez nie rzeka, którą można zwiedzać i generalnie jest bardzo fajnie. And you like it? Yeah. I bardzo lubi swoje miasto. So, Emily, what do you do here in Poland? Here I'm doing a volunteering in Centrum Nauki Experiment. So I'm organizing workshops for people like seniors or children or other kind of persons. I can create some enigmas or write some scripts for video or write articles for the social medias. Also, I can conduct some chemistry experiments and film stuff after. It's a wide variety of activities. Okay. Więc Emily pracuje w Centrum Nauki Eksperyment, niedaleko nas. Zajmuje się wystawami dla seniorów, dla dzieci. Udziela się w mediach społecznościowych i robi eksperymenty chemiczne. Także ma bardzo szeroki wachlarz zajęć. And this is an important question. Why did you become a volunteer? Because in my country I first did a civic service.
in 2017, and I really liked it. And after my civic service, I heard about the opportunity to do one's volunteering. So I did the first short-term volunteering in Finland for 2 months. But Finland? Yes. Oh, nice. But I realized 2 months it's a really short time. Like you are just getting used to the country and you need to live. Mhm. So I wanted to have a longer experience and to have a full experience to live abroad in 1 year. Like I wanted to make new international friends, to see that I'm able to go there. Like it was a challenge for me personally, and Oh. also I really like to travel, so it was a perfect opportunity to travel for 1 year and getting a bit paid for it and not having to rent a flat by my own. And it's also useful for the community, I guess, to do volunteering. Okay. What is this? You said civic. What is this? Civic service, it's like basically a volunteering but in your own country. Okej. Emily była wolontariuszką u siebie we Francji, później była przez 2 miesiące w Finlandii, ale poczuła, że 2 miesiące to trochę krótko, bo ledwo się człowiek przyzwyczai, a już musi wracać do domu. Także szukała czegoś nowego, pojawiła się szansa na roczny wolontariat i tak wylądowała w Polsce, a oprócz tego została wolontariuszką, ponieważ to jest po prostu pomocne i fajne dla ludzi. Plus mogła zwiedzić nowe kraje, poznać nowych ludzi i być częścią jakby nowej społeczności. W tym wypadku naszej gdyńskiej społeczności. Okay, and this is one of my favorite questions. Why did you pick Poland? Why Poland? Tell me, because we want to know. Okay, I'm sorry, but I didn't pick Poland. You didn't pick. Did they just? No, for me, it was the choice of the volunteering that was the most important. So I applied to several countries, and the country didn't matter for me that much. Oh. Because I applied in Italy, like I wanted a country that is a bit more far away than, for example, Spain for friends, because I can go easy to Spain. Poland was a good choice because, like, I don't know any person in France that are going to Poland. Because it's not super touristic. Something new. It's new, and maybe I wouldn't have the opportunity to go in Poland otherwise. Okej. Więc pani Emily powiedziała, że chciała wybrać się do jakiegoś państwa, które jest oddalone troszeczkę dalej od Francji niż na przykład Hiszpania albo Włochy, bo do tych państw mogłaby spokojnie sobie pojechać po prostu na wakacje. Nie znała nikogo wśród swoich znajomych, kto by pojechał do Polski i chciała po prostu się dowiedzieć, zobaczyć, jak sobie tutaj żyjemy. No ale z tego, co mówi, jest zadowolona, więc chyba spoko. Jakie ciekawe miejsca były do zobaczenia, które udało się zobaczyć w Polsce? Krzysztof asked you what interesting place have you seen in Poland? Have you visited Park Oliwski Park, or maybe Molo and Sopot, or what kind of other places? Have you visited these places? I mean the park and the mall, or what have you seen? Yeah, I've seen other parks, like in Tricity, I guess, and I've visited other parts in Poland as well. Like I've been to Wrocław, to Kraków, to Toruń last weekend, to Poznan too, to Łódź, but I didn't like Łódź. You didn't like Łódź? No. But I really like Tricity because like the beaches are amazing, and like the parks. The beaches? Our beaches? Yeah. Like Gdynia's beaches, like the white ones, like Rewa, Her, it's super nice too. Like in Gdynia, I love the nature. The forests are super nice too. The city is not so nice, but I get to like it. I love the city center of Gdansk, like the medieval center. Yeah, everyone likes it. Yeah, of course. Okej, thank you. Więc pani Emily bardzo lubi Trójmiasto. Oczywiście była w trójmiejskich parkach i w Sopocie. I odwiedziła też inne miasta jak Toruń, Kraków, Wrocław i Łódź. Nie lubi Łodzi, nie podobało się jej w Łodzi. Przykro nam, ale Gdynia po prostu jest lepsza. No i bardzo się podoba w Gdyni, bardzo lubi naturę w Gdyni, na przykład spacerować po gdyńskich lasach. Can I return to the question?
Excuse me? Can I return the question for this one? Like, what are your favorite places in Poland? Yes. Pani Emily pyta Ciebie, jakie są Twoje ulubione miejsca in Poland or in Free City? Both. Both. I w tym mieście i w Polsce. Jeśli chodzi o Twoje ulubione miejsce? o kluby, które zwiedzam, czy tak ogólnie? Nie, o Twoje ulubione miejsca. Znaczy miasto, jak Ci się podobało, które odwiedziłeś? Na przykład Gniezno. Gniezno, he liked Gniezno. The first capital of Poland. What else? Co jeszcze? Zamość, Zamość. Jelenia Góra. Co tam ciekawego Cię urzekło w tych miastach? To, że udało się zwiedzić. I oczywiście Jastrzębia Góra. Jastrzębia Góra. A the other places he visit is Zamość and Jastrzębia Góra. A w Trójmieście jakieś ulubione miejsca? W Trójmieście na przykład byłby las, to byłby rezerwat Kukowaty. Jeszcze? Rezerwat Kukowaty, gdzie tam różne wrony. Oh, there's a kind of park with where the birds are. Because Krzysztof likes birds and he likes taking photos of birds. Sama nie lubisz robić w wolnym czasie. What do you like doing in your free time? I like walking around. I like reading books. I like meeting my friends and spending time with them because we're a super nice community of volunteers and we're in 3 flats, but we like to gather together. Like we're doing stuff like going to the opera, like gathering. In summer we did a lot of campfires. Yeah, basically spending time with my friends. Okay. Pani Emilii lubi spędzać czas z tymi przyjaciółmi. Mówi, że mają bardzo fajną grupę wolontariuszy z całej Europy, w sensie tą grupę, którą sobie tutaj przyjechali. Lubi spacery, słuchać muzyki i czytać książki. Oh, also, in my country I'm organizing a live-action role-playing game. So it's What kind of game? a live-action role-playing game. You know, like role-playing games. Like this, you are a wizard, you are... Yeah, but it's in live. In life? Yeah. Okay. You are... it's your profession or your hobby? No, it's we're part of an association, and it will take place this summer. The game it will be during 3 days, and we'll have around 200 people, 200 players. Okej. Pani Emilii powiedziała, że we Francji organizuje spędy z grami RPG, czyli takimi grami, w których gracze się wcielają w jakieś role, ale nie robi tego na planszy, tylko na żywo. I teraz, this summer, i tego lata zorganizuje taki festiwal z grami na 200 osób i 200 graczy. Także szacun. Nice, respect. Krzysztofie, zadaj teraz pytanie. Twoje ulubione, jakie słuchasz muzyki? Jaki słuchasz muzyki? What the music do you listen? I'm listening to a lot of different music, but I like especially rock and metal. Rock and metal. We like rock and metal. Pytamy o zespoły? What are your favorite singers or bands? I like Harlepo. It's an American folk, dark folk band. I like some stuff like Korn, like new metal a bit, System of a Down, like Metallica, of course. And more classics like Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Okay. so on. Słyszę, kojarzysz z nas zespołów, nie trzeba tłumaczyć. Nie? Chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Can I We also like this ones because every time we meet, we put some questions to the interview or something like this. We always play the music, and Krzysztof is a big fan of music, and we have this agreement. He always brings a CD with the music, and we listen. But we like rock and metal. But now we are listening to. Czego teraz słuchamy na zajęciach? Maty. There is a new Polish young 21-year-old, I think, rapper called Mata.
Oh, okay. And he's super popular, and Krzysztof also likes him. Could you write it down after so I can listen to it? Could you write it down after so I can listen to it? Yes, I will. You know, it's like for letters, M-A-T-H, but I will write you. He says a lot of bad words, but you won't bother because you won't get it. So. But he's like a new hero of young, and on the other it's like phenomenon or something like a phenomenon. Lubisz oglądać seriale i filmy? Do you like watching movies or series movies, or what kind of? Yes. Yes, I'm not so fond of cinema, like I don't have really wide knowledge about it, but I like in movies psychological thrillers, like Silence of the Lambs, something like this. In series it can be like some basic stuff on Netflix, like Orange is the New Black, or like really regular. The most popular. Yeah. Tak więc pani Emily nie jest ekspert, jak sama mówi, nie jest ekspertką od kina, lubi thrillery psychologiczne jak Milczenie owiec. I love this movie also. A seriale najpopularniejsze z Netflixa, czyli Orange is the New Black, pewnie House of Paper, something like this. Casa del Papel. Casa del Papel. Czy lubisz kino superbohaterskie, na przykład DC i Marvel? Krzysztof asked you do you like the superhero movie, hero from DC or hero from Marvel? I'm sorry, but I don't like superheroes that much. Niestety, panie Krzysztofie, ale pani mówi, że nie bardzo nie interesuje ją to w ogóle. Zgadza się, może kiedyś się tu zmieni. He says maybe someday it will change, so... Yeah, maybe. Actually, when I was younger, I liked Spider-Man, something like that. So you know it, Spider-Man, Yeah. jak była moda, to lubię Spider-Mana, panie Emily. To jest to. This one is from another question from Krzysztof. Kiedyś lubią komplementy. Krzysztof wants to ask you if the French girls like the compliments, and you are the voice of the nation. So we have all whole France is complimenting you. Okay, I think it depends first on the person and second on the way of the compliment. Like, if it's really like pushing or like not so nice, it will be not well appreciated. But if it's like subtle and nice, like probably yes. But again, it depends on the people. Pani Emily twierdzi, że ciężko to stwierdzić, bo to zależy raczej od osoby i od rodzaju komplementu, że jeżeli jest jakiś taki natarczywy i niegrzeczny, to raczej nie bardzo, a jeżeli jest wyszukany i miły i fajny, to raczej tak, ale to zawsze zależy tylko i wyłącznie od danej osoby, którą się komplementuje, więc... What about French men and women? Polish. Pani Emily zadaje Ci pytanie, co z polskimi mężczyznami? Czy polscy mężczyźni lubią komplementy? Znaczy mi się wydaje, że tak, zależy na jakiegoś się traf. It depends what kind of man you meet. A czy mi Pan prawić komplementy kobietom? Znaczy mi się wydaje, jedną osobą, która daje komplement, to oczywiście najwspanialsza na świecie. Kto? Mamie oczywiście. Wow! Tak się właśnie to 2 punkty, słuchajcie, u mamy. He said that the only woman he gives compliments is the most wonderful person on the world, and it's his mom. Oh. So yes. Nice. I think you answered the question about this nationality. Does it mean something? Because I think it's universal. You still said about it depends on the person. Jakie są Twoje ulubione kwiaty? What are your favorite flowers? I don't like flowers so much, but I do like cactus. Tego nie trzeba tłumaczyć. Pani mi powiedziała, że nie za bardzo lubi kwiaty. Ewentualnie może lubić kaktusy. It's very original about flowers, women and flowers. The cactus is really nice. Jaki powinien być idealny mężczyzna? Idealny mężczyzna lub też gentleman. What is your definition of a perfect man or a perfect gentleman?
It's not gonna be easy, we told you. We warned you. I have no idea actually. Maybe you know some kind of, the character from a book or from a movie, or that you can say, oh, he's a perfect guy. No, I don't have perfect guy or perfect woman or Okay. I think. Yeah. Everyone is perfect. Pani Emil No, twierdzi, że nie no ma. one is perfect. Pani Emil twierdzi, że nikt nie jest doskonały, nie ma czegoś takiego jak definicja idealnego mężczyzny i idealnego dżentelmena. To poniekąd to może być tak, I think you're right. Krzysztof, a jaka jest twoim zdaniem idealna kobieta w takim razie? Oczywiście trudno stwierdzić, bo żadnej jeszcze nie spotkano. Nie spotkałaś się idealnej kobiety. Więc pewnie są różnice pomiędzy kobietą a dziewczyną. I to dużo. Zresztą jak pomiędzy chłopakiem a facetem. Chłopakiem a facetem, dokładnie. Krzysztof said that there is no perfect woman because he didn't meet any yet. But it's the difference between a girl and a woman, just like there is a difference between the boy and the man. Okay, this is another question is about the wine, French and the wine. Do you have some? Do you like your French wine, or you have some other favorite? No, I actually do like my French wine. Did you drink or eat something in Poland that also you will come back to France and you said, this in Poland, this was the best thing? Yeah, it's not actually Polish, it's more Belarusian than Russian. It's kwas. Drink? Kwas chlebowy? Yeah. Okay. And the food? Did you mean something about food that is really... Yeah, pierogi, bigos, żurek, like everything that is typical Polish is really good for me. Okay. Zapytam pani Emilii, czy lubi, bo generalnie Francja kojarzy się z winem, więc czy lubi francuskie wino? Powiedziała, że bardzo lubi francuskie wino. A jak się zapytałem, czy coś jeszcze kojarzy się jej z takim tutaj coś fajnego piła czy jadła, powiedziała, że to nie do końca jest polskie, to chyba prawda, kwas chlebowy. A jedzenie polskie, no to oczywiście pierogi, bigos i żurek. A to chyba wszyscy, którzy przyjeżdżają, lubią pierogi, bigos i żurek. Okay, question 17. Who would you pick for a perfect dinner? Supper dinner? I think I would pick my favorite science fiction writer, which is a French one. He's called Alain de Botton, and he has a really nice style of writing. Like he's playing a lot with words, with phonetics, and he's also an activist, not to left wing. So he's super interesting to like. It's super interesting to listen to his interviews and to read his books. So I think I would like to meet him, speak with him. Is he still a living person or some? Yes. Na pytanie, kogo byś zaprosiła na kolację marzeń, pani Emilia powiedziała, że byłby to, teraz zapytam o nazwisko, francuski pisarz powieści fantastycznych, który jest jeszcze do tego działaczem społecznym i gra słowem, jest bardzo inteligentny i pewnie super by się tym rozmawiało. And his name was? Alain de Botton. Dokładnie tak się nazywał. Ale tak, dokładnie tak się właśnie nazywał. Unfortunately, none of this book is translated because he's playing a lot with words, so it's quite It would be nonsense. Yeah. Yes. It's like translating the English jokes in Polish when you watch them. Oh my God! Or songs when they translate songs. It's like, boo. Why? Why do you do it? For instance, a whole chapter of one of his book is like a palindrome. That you can read it. Yes. Nice. So it's quite difficult. Yes, I think it's difficult to write a sentence, and a chapter or book is the more difficult. Pani Emilii mówi, że jest totalnie inteligentnym gościem, super bawi się słowem, ponieważ jeden z rozdziałów jego książki jest palindromem, czyli można go przeczytać od przodu do końca i od końca do przodu i on ma... Is this the same meaning or it's different meaning but it's also has sense?
No, it's the same. The same meaning. Yep. No i to ma to samo znaczenie od przodu do tyłu, także super. I nie jest niestety tłumaczony na polski, no bo jakby takie zabawy słowem byłyby, bez sensu byłoby je tłumaczyć. Krzysztofie, twój ulubiony dział pytania. Can I return this question? Yes, please. So, what about you? What's your, who would you pick for dinner? Kogo ty byś wybrał na kolację marzeń? Pytania byłoby dwie osoby. Słuchamy. Czyli to byłby oczywiście Mata i Czesiek. Dlaczego? No i chodzi o pomysły, i chodzi o muzykę, a z takich aktorów to byłby na przykład Cezary Pazura i Mariusz Węgowski. Okej, bo grają się w różnych serialach, jak Tak. Yes, Krzysztof said that he would pick Mata, again this Polish rapper, and Cedzik. It's a kind of artist. He also plays. It's hard to say that he plays songs, but he plays with the words, and it's very funny and very intelligent. It's a very intelligent way. I can even translate to you, like it's really nice. And this other guy is Mata, the rapper, and about actors is Pazura and Mariusz Węgowski, the two favorite actors from the two favorite TV shows. Question for a question. So, do you have any favorite music band? Dużo do wymienienia, ale na pewnym wymieniu to jest 21 Pilots. Moi Państwo, bardzo dziękujemy Pani, dziękujemy, było nam bardzo miło. It's very nice to us. Tak była niesamowita przygoda dla mnie, jak i dla Łukasza. Były jakieś pytania po polsku, po angielsku, na pewno uda się jakoś na nie ciekawie odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo i do następnego razu. Do następnego razu.